Money. What? Go to hospital. Money. Hospital. Doszło do najprawdziwszego kryzysu. Jakieś 1,5 godziny temu tak się odwodniłem, że zatrzymałem cokolwiek co jedzie. Wsiadłem, a ci najpierw musiałem dać plecak, bo to był taki busik. Plecak na dach nie umiałem. Byłem tak odwodniony, tak wycieńczony od słońca, że nie dałem rady. Powiem wam, inny świat, kurwa. Inny świat. No. To studenci są bardzo przyjaźni, aczkolwiek no są wady tego kraju. Jest kurwa gorąco. Jest kurwa za gorąco. Można kochać ten kraj, ale tylko na zdjęciach. No bo kurwa, jak chcesz tutaj chodzić, to umrzesz. Tam są slumsy ze strzechy i z jakichś innych dziwnych kartoników. To niedobrze, muszę stąd na pewno wyjechać na noc. A ci to nie jest tak, że ci ludzie są źli, ale jest duże prawdopodobieństwo, że mogą myśleć, że jestem bardzo bogaty. Co oznacza, żeby się mylili. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ماشي طيبين. داوود. مسلم. No. يا سلام. My name is موسى محجوب. هذا مريم. Okay. What is your name? Dawud. هذا اسم كويس. Dawud. I am Polanda. هولندا. Polanda. Yes. كويس. No to spałem w miejscu wpół cywilizowanym. A dlaczego wpół? No bo dla Europejczyka mogłoby się wydawać niezbyt cywilizowane, a dla mnie osobiście było zajebiste. Dlaczego? No bo tak, była woda, więc się umyłem. No i wyprałem sobie koszulkę i od razu wyschła. Nie do końca, dlatego w niej jestem. No bo wyschnie na mnie. Jadę do Dongola. Chyba tak się nazywa miejscowość. Powiem wam, że jest przed 8 rano. Ciepło się zaczęło. Dlatego muszę złapać jak najszybciej stopa, żeby w tym kurewskim słońcu nie stać, który się zaraz zacznie. Aha, włosy mam do ścięcia, bo już są za długie. Koniec kurwa z opuszczania włosów. Do końca życia będę łysy. Czemu mam robić coś, co nie jest mną? Będę łysy. Ja albo to zaakceptuję, ta druga połowa albo chuj. I będę ogolony zawsze. Nienawidzę brody. Noszę brodę tylko do krajów muzułmańskich. Więc w momencie, kiedy będę robił reportaże na temat... Ja zawsze im salutuję. Tak jakoś kurwa. W sumie nie ma takiego gorszego sensu. Ale śmieszny chłopiec. Chłopcy są spoko w sumie. Znaczy nie w takim sensie, ale ogólnie. Są tutaj mili. A dziewczynki to rozrabiaki. Zauważyłem. O kurwa, cień. No to jest mała miejscowa. Wydawało mi się, przynajmniej tak mi mówili, że studenci są ci najbardziej czarni. Wiecie, bez jakichś podtekstów rasistowskich. Chodzi typowo, wiecie, o praktykę. Jednak tak nie jest. Rzeczywiście to są osoby albo typowo murzyńskie, ciemnoskóre, co widać po cechach twarzy, albo są tacy wpółarabowie. Ani to Etiopczycy, coś w tym stylu, więc widać, że oni tutaj przez te kilkaset lat na tyle się pomieszali. No bo wiadomo, to było kiedyś wspólne jakieś tam, powiedzmy, kalifat, więc wiadomo o co chodzi.
No i nie jest tak, jakby się wydawało, więc wydaje mi się, ale nie byłem, ale będę. Bo w planach jest kolejna podróż do Afryki, tylko że za kilka lat i nie sam no i nie stopem. Będę przejeżdżał przez Kongo, a podobno to Kongo jest to najbardziej czarne. A jak jest, zobaczymy kiedy indziej. Napiłem się... Kurwa cień, niech Bóg, bo przepraszam, że przed tym powiedziałem, użyłem takiego ciężkiego słowa i mam nadzieję, że mi Pan Bóg wybaczy, ale niech Bóg błogosławi cień. Naprawdę szanujmy cień i jak macie jakąś lipę, czy nie wiem, jakieś drzewo, orzech, ja wiem, że was wkurwia i to mocno, fakt, że on stoi na waszym placu, ale docencie go, bo on wam daje również cień. To możecie przy domku siąść, nie pod wiatą, tylko pod drzewem, na ławce i być w cieniu. Nie no, kurwa, bajka. No, to jestem pół kilometra od granicy. Podsumowanie Sudanu. Byłem tu krótko, około tygodnia. Wiem, że tego na filmach nie widać, że byłem tydzień, wygląda jakbym był 3. Ale pamiętajcie, że do większości się nie da kręcić, bo ludzie kręceni nie chcą być. Jest to dosyć niebezpieczne, żeby kręcić ludzi tak po prostu bez pytania. A jak się zapytasz, to raczej i tak uciekają. Ludzie jedni z milszych, jakich spotkałem. Oczywiście nigdy nic nie przebije Iranu. Tam byli najcudowniejsi ludzie. Ale Sudan, jeżeli chodzi o Afrykę, naprawdę jest jednym z na najwyższym poziomie. Zresztą nie trudno być... Salam alaikum. Nie trudno być, że tak powiem, milszym od reszty Afryki. Bo wszystko, co w dół od Sudanu, to... Już dobra, zostawię ich w pizdu. Taki mają klimat, tak zostali nauczeni przez czy to kolonizatorów, czy też turystów, no i po prostu byłem przygotowany, że ci ludzie są uśmiechnięci, mili i fajni sami z siebie, no ale nieważne. Spoko. Salam alaikum. No, aha, kciuk w górę niby oznacza u nich coś obraźliwego, że ci go komuś w dupę wsadzasz w tym stylu, ale oni wiedzą już dawno, że to jest okej, że mają Facebooka, dają I like it, co nie? Lubię to. Jak długo żyję, a długo nie żyję, ale jak długo żyję, to jeszcze nie widziałem, żeby ktoś o 8 rano dopiero otwierał granicę. Chyba nie powinienem otwierać tych drzwi, ale się okazało, że trochę wyważyłem. Weźmy tak, zróbmy. I będę udawał, że były zamknięte. Bo tam było przekręcone, ale mogłoby być bardziej. Widzicie, można by się tu było wbić na noc. Nawet by się nie zorientowali. Patrzcie, jak ja wyglądam, kurwa. Jak śmieć. W takiej brodzie. Wiem, niektórym się to podoba, ale to jest ważne, żeby mi się podobało. A ja się czuję w zaroście, jakbym był brudny. A myłem się. I to dziś. Siądę na murku jak w podstawówce. Po 2 godzinach opuściłem już Sudan. Powiem wam szczerze, jeszcze takich komplikacji nigdy w życiu nie spotkałem. Jestem na tak zwanej ziemi niczyjej, dopóki nie odkryją tu ropy, jak ja tu się zawsze śmieję, albo złota. I co? Nie dość, że czekałem. Tak, kurwa, najpierw na jakieś tam pieczątki, potem na jakiś tam papierek, potem opłata, powiedzmy 16 zł, potem opłata 25 zł, potem jeszcze coś, potem kontrola całego bagażu i kontrola osobista. I potem mnie dopiero wypuścili z kraju. Aha, specjalnie dla mnie otworzyli bramę, bo oni jeszcze mają zamknięte. I otworzyli bramę, znaczy otworzyli w ogóle granicę o 8 rano. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Co? Wchodzę do Egiptu, chowam kamerę, bo będzie jak to się skończy. Egipt jest bardzo restrykcyjny.
więc wolę nie cwaniakować. A Egipt otwiera granicę dopiero 10. Jestem w takiej tutaj, no, przy bramie wejściowej do Egiptu i co zrobiłem? Wyciągnąłem wodę i wychlałem litr. A dlaczego? No bo ogólnie nie można za bardzo, bo jest Ramadan. Oczywiście w miejscach turystycznych i takie tam jako turyści możecie, ale no jestem na granicy sudańsko-egipskiej, może oni tego nie rozumieją. Że my nie jesteśmy tacy jak oni, czyli nie mamy tych samych tradycji. Gdzie w sumie my też mamy post, tylko że go nie przestrzegamy w większości, no ale nieważne. O 10 otwierają, czyli za 6 minut i idę. Widzicie jak na krzaczkach sobie pranie rozwiesiłem? Na co mam robić? Mam czekać do 11, otwieram wtedy dopiero granicę. Więc ja sobie pranie suszę. No niestety, trwało już wydostanie się stąd kolejne ileś godzin. Tam jest barka. My tu ludzie. Jedyny plus jest taki, że można się wykąpać w Nilu. No, wykąpać w Nilu. Po kolana, ale i tak jest zajebiście. Tak gorąco, że ja pierdolę. Okej. Woda z rzeki. Ramadan, okej. Mnie się Ramadan nie tyczy. No to mam trochę wam historię do opowiedzenia. Jesteśmy w ogóle, witam w Egipcie. Stało się tak, że wylądowałem w Aswan w nocy, co stanowi pewien problem, bo Egipt, no nie wiem jak dla was, ale dla mnie nie z każdym, przynajmniej w mieście, nie wygląda bezpiecznie, ale znalazłem spelumę, która była naprawdę fajna i o dziwo naprawdę tania. Uważam, że jak na razie Egipt jest jednym z najtańszych miejsc. Nie wierzę. A nie, to jest Fiat 128. Myślałem, że 125p. Nie uwierzyłbym. Dobra. Opowiem wam historię, która się wydarzyła wczoraj, ale opowiem wam dopiero potem, bo teraz idę na train station. Dlaczego? A bo chciałbym zobaczyć, jak to jest jechać w Afryce pociągiem. A podobno mają całkiem fajne pociągi. Zobaczymy. Za bilet z Aswan do Luxor, czyli ponad 200 km, zapłaciłem 14 zł z groszem. Standard pociągu. Klimatyzowany. Można porównać do naszych pociągów, które mają te wspólne wagony. Każdy wie, czy swoje siedzenia, ale widzicie jak jest. To tak z plusów. Siedzenie wysuwane do tyłu, że możesz normalnie spać na półsiedząco. I rzeczy, których u nas nie ma. Można sobie zjeść. Rzecz, której u nas naprawdę brakuje. Postawka na nogi. Kible czyściutkie, 40 stopni, co widzę pokazane jest na zegarku. Więc całkowicie komfortowo. A, dziwna sprawa. Podwójne szyby to by można było palić, ale przez to nie są czyste. No i są żaluzje. Żaluzje oczywiście mają tutaj sens, ale w pewnym momencie człowiek stwierdza, że jednak nie, bo ktoś się musi myć. A wiecie jak żaluzje się myje, jak miałem praktyki w hotelu. Na przekręcie opowiem to, ale nie mogę tego w filmie. Niby, że się uczyłem hotelarstwa, ale nieważne. No i musieliśmy myć żaluzję i taka jest prawda, że tego się nie da. Po prostu się tego...
Elo, elo. Pozdrowienia z Luksoru. Idę już do... To się Karnak nazywa. Miejscowa historyczna. Chciałbym tam nakręcić co nieco. A zanim to zrobię, chciałbym wam coś opowiedzieć. Wczoraj wyruszyłem rano, by dotrzeć po prostu do Egiptu. Dotarłem do granicy i wyobraźcie sobie, że na granicy spędziłem ileś godzin. Przepuścili mnie do Egiptu, ale dopiero jak miałem bilet na autobus. Zanim wyjechaliśmy, to kurwa minęło nie wiem ile godzin. No i co? Przekroczyliśmy granicę, tą rzekę. Po iluś tam już nie wiem, chyba z 8 godzin. Wspólnie żyliśmy, wspólnie. Cały autobus Sudańczyków plus kilku Egipcjan. Kierowca i drugi kierowca Egipcjanie. I wyobraźcie sobie sytuację, że doszło do zadymy, bo kierowca chciał ode mnie 150 szylingów, nie szylingów, panców. Kurwa, to jest tyle już walut, że już to mi się wszystko dupcy w głowie. 150, mimo że to jest nieuczciwa cena. Ja się zapytałem wtedy miejscowych, a nie miejscowych, tylko Sudańczyków, bo mówię, o, ten pan chce ode mnie 150, a to uważam, że to jest nieuczciwe. A on jak 150 za to? To Ashuan, jak się tam nazywa. Ale oni powiedzieli, ale jak to, nie płać tyle, bla 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 bla. Przychodzi jeden kierowca i mówi płać. Ja mówię, że nie zapłacę, że to jest za dużo. Oni zaczynają mordę drzeć. Kurwa, zaczęli taką zadymę, że szok. Ale jeszcze było spokojnie. Idzie, zaraz wraca, zatrzymuje się autobus i przychodzi główny kierowca. I mówi, płać, to jest mój autobus, coś tam. Ja mówię, że nie, że to jest nieuczciwe. On do mnie wyskoczył, że mam płacić albo mnie wyrzuci. Ja mówię, że ja chcę na policję. Że robię zdjęcie i zacząłem mu robić zdjęcie i tak dalej. I że ja pójdę z tym na policję. To idź, to jest moje. A my nie, to jest nieuczciwe. 150 to jest nieuczciwe. Oni mówią, zapłać 100, zapłać 100. On mówi 150. Kurwa, jak baby wstały. Ja jestem ze Śląska, więc można tak mówić baby. Jak baby wstały, jak zaczęły robić zamęt, to Boże jedyny, jak nasze, drarły kapcia na całego. Wstawiły się totalnie za mną. Mężczyźni również, wszyscy. I to jest najlepszy przykład typowej, jak to się mówi, dajcie policji, przykład typowej arabskiej, że tak powiem, myśleniówki, a mianowicie wyobraźcie sobie sytuację, że rozpalacie zapałkę i od razu płonie cały las. Tak jest z Arabami. Ich sprowokujesz minimalnie, a ja nawet nie sprowokowałem, ja po prostu uważałem, że to jest nieuczciwe. A oni wszyscy wkurwieni na tego kierowcę z mordą, jak może mnie oszukiwać. A ja jeszcze do niego mówię, Arabowie tak nie postępują. Dołożyłem do kotła. Wtedy to już całkowicie było. I co? Mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Bez żadnej mojej prośby, bez żadnej kłótni, niczego, ludzie sami się za mną stawili, co sprawiło, że żegnam się z Afryką, mimo że chcę z niej wyjechać jak najszybciej. Jak najszybciej, w sobotę wyjeżdżam, pierdolę już to. Nie chce mi się już tu być. Prawda jest taka, że całkowicie mogę powiedzieć, że bezinteresownie, sami z siebie, pierwszy raz w moim życiu w Afryce ludzie wstawili się za mną. Co sprawiło, że wyjadę stąd z lekkim uśmiechem na twarzy. Dlaczego? No bo kurwa, przez pół roku wszyscy mnie oszukiwać chcieli. Ci to wspierali, jeszcze się cieszyli na boku. A tutaj Sudańczycy sami w sobie od razu wznieśli swoje, że tak powiem, swój bunt i powiedzieli, że nie można tak. Pierwszy raz ktoś mnie wstawił się za mną, co sprawia, że jestem szczęśliwy. Do tego stopnia, że wieczorem jak już poszedłem wziąć hello. Money. What? Go to hospital. Hospital. Wyjebie mu. Kurwa, Monej mi powie, łepek kurwa z 16-17 lat. Kurwa, idź do szpitala. Jestem jebnięty. Nie, kiedyś mnie zajebią, naprawdę. To na waszych oczach pewnie, bo ja nagrywać takie rzeczy lubię. Ale się skurwiłem, dobra. Kończąc temat. Kurwa, jak to...
kosiarki mnie wkurzają. Kończąc temat, wyszło jak wyszło, a ja się zgubiłem.